Okej, cześć. Miło was poznać. Choć myślałem, że będzie więcej osób, wczoraj słyszałem, że było dużo więcej. Prawdopodobnie może coś się dzieje na mieście, nie wiem. Dawno już nie byłem w Lublinie. Nazywam się Paweł Breszkę. Jestem projektantem motoryzacyjnym, vehicle designerem albo vehicle artist, concept artist, zwał jak zwał, w zależności od tego, nad czym aktualnie pracuję. I tak, okej, dobra, działa. Słuchajcie, opowiem wam o dwóch projektach. Pierwszy to będzie z branży filmowej, do filmu Megan 2.0. Nie wiem, czy ktoś z was oglądał, to jest sequel, to jest taki sci-fi horror film. To będzie pierwszy projekt, o którym wam opowiem, i drugi będzie z branży gamingowej i to będzie na temat motocykla do Cyberpunka. Nie wiem, czy ktoś z was grał Cyberpunka? Pewnie nikt. O, super. Jest kilka osób. Dobra, no to zaczynamy. Tak, tak jak większość artystów, czy artyści, którzy robią environment, postacie, bronie, podobne rzeczy, ogólnie zajmują się artem, zawsze zaczynamy pracę nad zebraniem jak największej liczby referencji. Także i tutaj do projektu Megan też takie rzeczy poczyniłem, jak możecie zobaczyć. Jest to tablica, to jest jakby skrawek tej tablicy, którą ogólnie mam na komputerze, bo wszystko by się nie zmieściło. Ale to są główne inspiracje, jakby takie kluczowe inspiracje, które reżyser po części podarował mi w trakcie konwersacji, po części ja zebrałem. Sam samochód, który miał powstać, miałby to być samochód nawiązujący do takich jakby konceptów klasycznych, włoskich konceptów klasycznych lat 60., 70., typu ze studia Bertone, Giugiaro, Gandini. Reżyser miał pomysł taki, że auto powinno być bardzo luksusowe, eleganckie, sportowe, nietuzinkowe, ale też rozpoznawalne. Więc na taśmę trafił pierwszy model, jakby koncepcyjny, jako referencja, i była to Lancia Stratos, ten oto samochód. I to był jakby taki główny nurt stylistyczny dla tego pojazdu. Oczywiście grzebaliśmy tam w innych rozwiązaniach, typu inne modele Gandiniego, też pracę samego Syda Myda, jak możecie zobaczyć tutaj. Jest to gość, o którym powiem może troszkę później. Jest to gość, który ma duży wpływ na moją pracę, na to, jak ogólnie myślę jako artysta. Także jak widzicie, pojazdy są bardzo eleganckie. No, tutaj jest taka propozycja od reżysera, taka bardziej sci-fi, bardziej taka odleciana. Nie szliśmy w tym kierunku w każdym bądź razie, to jest tylko pomysł do rozwinięcia. Bardziej się skupiliśmy na tej sekcji pojazdów. Chciałem wam jeszcze powiedzieć, bo przeważnie zbieranie takich referencji, kolekcjonowanie, w zależności od tego, jak skomplikowany jest projekt, może trwać od tygodnia do kilku miesięcy. Tak? I może być to też podzielone na sekcje, w zależności od tego, bo czasami niektóre samochody mają części dekoracyjne, które wymagają oddzielnej jakby sekcji zebrania referencji. W tym przypadku, ponieważ firma filmowa, która się do mnie odezwała się dzień przed wyjazdem na nasze wakacje rodzinne, na które musiałem pojechać z rodziną, bo wiedziałem, że w następnym roku na nie nie pojedziemy. Więc firma czekała te 2 miesiące, prawie 2 miesiące na to, żebym wrócił z wakacji i zaczął działać. Oczywiście w międzyczasie coś tam pracowałem, zbierałem jakieś referencje, rysunki, jakieś tam skecze, żeby w razie czego jak wrócę po tej przerwie, od razu zacznę tworzyć odpowiednie rzeczy. Ale czas był ekspresowy. Przeważnie to trwało, zbieranie referencji do tego pojazdu trwało 3 tygodnie. Analiza razem z producentami i innymi artystami do filmu. Pierwszą rzeczą, która była istotna, było to, żeby dopasować auto do takich wymiarów, żeby zmieścić aktorów. Bo przeważnie jak robisz rzeczy wirtualne, na przykład do Cyberpunka, tam jeśli chodzi o jakieś tam wymiary, żeby zmieściła się postać, było istotne, ale nie było tak istotne na początku, na pierwszym etapie tworzenia. Bardziej się liczył sam design i jakby styl
ogólny styl pojazdów Cyberpunka. Tutaj musieliśmy zmieścić wysoką aktorkę, bo 1,90 m, do tego Pontiaca Fiero. To są aktualne zdjęcia z planu. Kupiliśmy starego Pontiaca Fiero po to, żeby użyć fizycznego modelu wnętrza, bo on musiał być fizyczny. Ale teraz sam samochód również musiał mieć odpowiednie wymiary, więc użyliśmy modelu Lamborghini Huracan do tego, żeby dopasować Pontiaca do Lamborghini. Amerykańskie samochody ogólnie są dużo większe. Na zdjęciach może tego nie widać, ale ten Pontiac dwumiejscowy jest dosyć sporym samochodem. Jak widzicie, jak nałożyłem obydwa samochody, wygląda to całkiem dobrze. Jedyny problem był taki, że Huracan jest dużo niższy, jeśli chodzi o dach, więc musieliśmy zmienić pozycję siedzenia z pionowej na bardziej leżącą, tak żeby wysoka aktorka się zmieściła. Kiedy ten etap już został zakończony, dopasowaliśmy wszystkie proporcje, zaczęliśmy robić model preprodukcyjny. Tak? To są pierwsze jakby modele 3D. One są robione w trybie low poly. Nie wiem, czy orientujecie się. Low poly to jest jakby siatka. Każda siatka 3D składa się z poligonów i może ich być bardzo mało, albo ich być bardzo dużo. Na początku robimy tych poligonów bardzo mało po to, żeby zbadać, czy dany pomysł będzie działać. Nie tylko jeśli chodzi o stylistykę, proporcje, ale ogólnie o taki jakby vibe danego pojazdu. Tak? Na tym etapie przeważnie, jak klient się do mnie zgłosi, robimy od 2 do 3 pojazdów i sprawdzamy, który pojazd zadziała, na tym się później skupiamy. W tym przypadku, przez to, że mniej więcej wiedzieliśmy już precyzyjnie, troszkę bardziej precyzyjnie, jaki kierunek obieramy, więc stylistyka, którą zaprezentowałem reżyserowi, trafiła w jego gust. OK, jedziemy, podoba się i rozwijamy. Następny etap, jak widzicie, dodajemy troszkę detali, żeby jakby sprecyzować mniej więcej ten design jeszcze bardziej. I trzecia sekcja, tych dodatków jest więcej. Natomiast to trwało mniej więcej miesiąc czasu, ten cały segment pracy. Reżyser był niezadowolony. Na tym etapie stwierdził, że samochód wygląda zbyt busy, wygląda ciężko, przypomina mu trochę Teslę, choć ja za bardzo tej Tesli tu nie widzę, ale jeśli on tak mówi, to chyba najwyraźniej tak jest. I tutaj musieliśmy zrobić mały twist na tym etapie. Ale zanim ten twist jeszcze nastąpił pewien problem, ponieważ Lancia Stratos, którą wam wcześniej opowiedziałem, miała jakby na boku taką szybkę na drzwiach. Chcieliśmy to samo powtórzyć u nas, żeby samochód wyglądał trochę niekonwencjonalnie, tak? Natomiast problem polegał na tym, że jeszcze na tym etapie nie wiedzieliśmy, jakie szoty będą nam potrzebne do filmu. Czy drzwi będą otwierane, czy bohaterowie będą wskakiwać do samochodu, czy będą z niego wyskakiwać, czy drzwi będą odpadać. I jak ta malutka szybka wpłynie na wygląd wnętrza samochodu i jak będziemy montować drzwi, które fizycznie będzie widać podczas kręcenia filmu. I to była taka kwestia, nad którą dużo debatowaliśmy, ale ostatecznie stwierdziliśmy, że nie ryzykujemy, usuwamy tą szybkę i skupiamy się na tym, żeby tej szybki w tym miejscu nie było. Skupiamy się na wnętrzu o standardowych zawiasach drzwiowych. Tak? Kiedy już to uzgodniliśmy, następuje kolejny etap. Jak widzicie, na etapie 4 samochód już wygląda troszkę inaczej. Usunęliśmy kilka detali, wyczyściliśmy pewne powierzchnie. Troszkę bliżej jest ten samochód Lanci Strato, z którą wam pokazywałem wcześniej. Natomiast jeszcze wciąż kombinowaliśmy, jeśli chodzi o jakieś rozwiązania dolnej części zderzaków, tak, czy jakieś nadkola. Pewne takie aspekty jeszcze były do przemyślenia. Dodatkowo reżyser miał jeszcze taką jakby prośbę, ponieważ bardzo nie podobała mu się sekcja tylnia tego samochodu, że wyglądała zbyt grzecznie, chciał coś bardziej wystrzałowego, tak? Więc poprosił o zaprojektowanie jeszcze tylnej części nadkola wraz z wlotem, żeby ta część wyglądała bardziej
busy, tak? Na tej zasadzie. Więc jak pan chciał, tak żem zrobił. Tak? Więc dodałem jeszcze wersję z ekstra wlotem powietrza, choć zaznaczyłem producentom, że z tym wlotem wnętrza samochód będzie wyglądać gorzej. Lepiej zostawić czystą powierzchnię w tym miejscu. Czerwony model, jeszcze tu widzicie, tutaj troszeczkę dodałem jakichś tam świateł, kilka detali, stylistyka wyglądała dobrze, wszystko jest zaakceptowane. To jest samochód, który został już finalnie zaakceptowany jako model preprodukcyjny, czyli to jest low poly pre-production car. Tak? On jeszcze się nie nadaje, nawet by trafił do gry, on się nie nadaje ani do gry, nie nadaje się ani do filmu, tak? Bo jest bardzo dużo błędów, dużo artefaktów, które się pojawiają na karoserii. Normalnie widz, który by zobaczył taki samochód, by powiedział, okej, nie jest źle, wygląda to fajnie, możemy z nim działać. Ale kiedy masz ujęcia kinowe, które są w dużej rozdzielczości, jest dużo refleksów, dużo świateł, dużo cieni, wszystkie błędy, jakby niedorobione miejsca, będzie bardzo mocno widać. I to będzie wpływać na jakość wizualną tego pojazdu. Więc przechodzimy teraz do etapu, który jest najbardziej czasochłonny i najbardziej skomplikowany. Jak możecie zobaczyć, to jest właśnie low poly model, high poly, czyli mamy poligony. Poligon to jest ten malutki kwadracik, pointy i linie. Każdy z tych kwadracików przeze mnie jest zrobiony ręcznie. Ich jest setki tysięcy. Ten etap przeważnie robienia modelu, który jest produkcyjnym, zajmuje od 5 czasami do 10 miesięcy. W zależności od tego, jak bardzo jest skomplikowany model. Ten model jest dosyć prosty, więc w tym przypadku trwało to 4 może niecałe 5 miesięcy szybkiej pracy, tak? Więc możecie zobaczyć różnicę w siatce w porównaniu z tamtą. Tamto dobrze się, jak wspominałem wcześniej, bardzo dobrze przydaje się na początkowych etapach pracy, kiedy trzeba wprowadzać szybkie zmiany, zmieniać miejsca drastycznie, jakieś powierzchnie, linie, żeby uzyskać jak najszybszy efekt. To byłoby niemożliwe albo bardzo czasochłonne na właśnie tym modelu, tym takim high poly. Jeszcze jest też medium poly, ale to później też wam to pokażę. Dodatkowo, jak widzicie, macie ten wlot dodatkowy, który może sobie reżyser mógł sobie podmienić, jeśli stwierdził, że samochód nie wygląda zbyt ciekawie. Ostatecznie trafiła wersja bez tego wlotu, ale to później wam też pokażę. Przeważnie przy takich samochodach kiedy robię reprezentację albo robię takie pojazdy do branży gamingowej, nigdy nie robię takich części jak zawieszenie, podwozie. Czasami robię progi w drzwiach, bo jest to proces bardzo, bardzo długotrwały, tak? I zajmuje dużo czasu, a często tego nie widać. Zwłaszcza na moich prezentacjach, to wam też później pokażę. Do filmu musiało być to zrobione, ponieważ nie wiedzieliśmy, czy samochód będzie miał jakiś wypadek i na przykład się obróci i będzie widać całe podwozie, czy będzie widać, jak działa zawieszenie. Zawieszenie, które jest akurat tutaj, to kupiłem gdzieś na internecie, jakiś prosty model z rigami. Rigi to są animacje, jak zawieszenie powinno pracować, ale musiałem lekko przemodelować, żeby dostosować do sylwetki mojego auta, więc to też trochę czasu kosztowało. I tutaj możecie zobaczyć właśnie model low poly i model high poly. Jak zobaczycie, czy refleksy, czy linie, czy krawędzie, czyli jej chamfery na tym drugim pojeździe wyglądają dużo lepiej. To wciąż nie jest jeszcze skończony pojazd, bo tam jeszcze jest dużo, jak widzicie, rzeczy nieskończonych, ale już sami możecie zobaczyć, że sam pojazd wygląda całkiem przyzwoicie na tym etapie. I teraz kolejna rzecz jest taka, że często w umowach, które podpisuję z klientami,
mam takie zastrzeżenie, że zawsze, kiedy skończę projekt i będzie premiera filmu lub gry, to chciałbym ten projekt opublikować. Nie każda firma się na to godzi. Z niektórymi trzeba trochę negocjować. Na zasadzie mniejsza wypłata, ale okej, będziesz mógł opublikować, tak? Więc ja też jakby, żeby zaprezentować ten pojazd na swoich jakby social mediach czy na swoim portfolio, muszę ten samochód przygotować, więc przygotowuję oddzielne rendery, które możecie zobaczyć. Żeby zrobić jedno ujęcie samochodu, potrzebuję tych renderów kilka, tak? Że na przykład mam bazowy render, czysty, render, który ma jakieś mokre powierzchnie, jakieś refleksy, dodatkowy render, który posiada innego rodzaju refleksy, kolejny render na kolejne refleksy, bo to jest dla mnie bardzo ważne, refleksy na aucie, żeby się ładnie rozchodziły. To jest tak jakby taki święty graal. Jak zobaczycie samochód koncepcyjny u kogoś na portfolio, to zwróćcie uwagę na refleksy, czy na przykład się rozchodzą bardzo ładnie, gładko, czy są jakieś zagięcia. Ten samochód, przez to, że było mało czasu, ma kilka błędów, zwłaszcza w tylnej części, które wam później pokażę. I oczywiście jakaś mgła, tutaj mgła szara. Te mgły można było zrobić tak naprawdę w Photoshopie, ale żeby uzyskać jeszcze lepszy efekt wizualny, robię je jako render, czyli ustawiam odpowiednie światło, ustawiam odpowiednią mgłę i renderuję. Każdy z tych renderów, to nie jest jakaś najwyższa rozdzielczość, tamten render pierwszy zajął około 8 godzin ciągłej pracy komputera. Te rendery na dole to jest około 18-20 godzin ciągłej pracy. Więc możecie sobie zdać sprawę, jak dużo czasu potrzeba, żeby zrobić każde takie ujęcie, a jest ich kilka lub kilkanaście czasami. Tak? Może zobaczyć, te 6 renderów. Wszystkie 6 renderów połączone w jedną całość i finalny render po jakimś tam ekstra Photoshopie, retuszu, żeby wyciągnąć pewne kolory, cienie, barwy. Tak? I to możecie zobaczyć u mnie na socialach, to jest jakby do mojego portfolio. Natomiast jak wygląda samochód finalnie? To jest samochód z filmu. I teraz tak, myślałem, że do wystąpienia tutaj uda mi się zrobić troszkę lepsze ujęcia mojego auta. Myślałem, że samochód pojawi się, że film pojawi się na którejś z platform streamingowych, ale niestety się jeszcze film nie pojawił, więc nie zrobiłem wysokiej rozdzielczości jakby JPEG-ów, więc mam to, co znalazłem w internecie, możecie zobaczyć. I teraz zobaczcie jedna rzecz. Jak sprawdzałem ten film pod kątem, jak ten mój samochód się prezentuje oczywiście w Megane, wnętrze, nad którym tak długo debatowaliśmy, praktycznie się nie pojawiło. Pojawiła się tylko skrzynia biegów, która się zmienia bieg i jeden ekran, który sugeruje, że samochód mówi do bohaterki. Tyle. A gadaliśmy na ten temat chyba ze 2-3 tygodnie z reżyserem, co by tu zrobić z tą szybką i z tym wnętrzem. Także widzicie, czasami jakby w trakcie później produkcji pewne rzeczy weryfikują całą produkcję. Tak? Dobra. To tyle, jeśli chodzi o samochód. Dużo mam powiedzenia, dlatego tak się trochę śpieszę. To i tak jest w pigułce, wam opowiadam, żeby nie zająć dużo czasu. Teraz przejdziemy do motocykla od Cyberpunka. Tutaj zrobiłem niechcący błąd, bo to nie powinno być Kusa-Nagai, tylko Kusanagi, ale śpieszyłem się, gdzieś tam na kolanie robiłem prezentację i ten błąd nastąpił. I znowu, ta sama sytuacja. Zbieramy referencje. Główną jakby referencją dla motocykla z Cyberpunka był motocykl z filmu anime Akira. Jeździł nim główny bohater Kaneda. Nie wiem, czy ktoś z was oglądał. Jest to dosyć kultowe anime. Ono tak bardzo mocno zakotwiczyło się w popkulturze. Sam motocykl jest bardzo znany ogólnie w branży filmowej. Sam film jest bardzo znany. Podobał nam się bardzo ten styl motocykla Kanedy, więc szukaliśmy kolejnych inspiracji. W większej mierze były to inspiracje motocyklami lat 80., może trochę 90., gdzie te motocykle były dosyć kanciaste, tak wyglądało troszkę topornie, ale jak sami zobaczycie, mają swój klimat. Mają swój klimat, zwłaszcza ten czy ten.
Dodatkowo ogólnie przy produkcji pojazdów do Cyberpunka dużym jakby, tak jak wcześniej wspominałem, dużą inspiracją dla mnie był Sid Meier. To jest, tak jak wspominałem, gość, który tworzył jakby część wizualną do takich filmów jak Blade Runner, Star Trek, Star Wars, wszystkie takie filmy, które wy oglądaliście za młodu i w ogóle, to on robił właśnie te rzeczy. No i ja też nasiągnąłem jego stylistyką. Więc po części niektóre w moich pojazdach, które sobie zobaczycie na moim portfolio, możecie dostrzec podobne rozwiązania, gdzieś podobną stylistykę, kierunek jak u tego pana. Pewną sekcję mieliśmy tutaj, tylko małą część wkleiłem, bo też duża inspiracja była dla nas w branży filmowej i bardzo podobał nam się motocykl z sędziego Dredda, jak widzicie tutaj. On też bardzo fajnie działał w tym przypadku. No i okej. I znowu jesteśmy na etapie preprodukcyjnym. Jak zobaczycie, to jest pierwszy ten jakby model 3D. W ogóle też dlaczego model 3D? Bo wielu automotive designerów skupia się na początku na 2D, a później ewentualnie inny car designer robi to samo, ale w 3D. Ja mam taką tendencję, że szybciej robię coś w 3D niż coś rysuję, więc taki motocykl jestem w stanie zrobić w jeden dzień, tak? Więc efekt jest taki, że osoba, czy klient, czy mój art dyrektor widzi od razu, jak dany pojazd czy motocykl może wyglądać. Możemy go obrócić, możemy zrobić krótką animację i to nam bardzo dużo powie. Więc przeważnie etap 2D w dużej mierze omijam, to raczej skupiam się na takich zapiskach prostych dla siebie, personalnych, żeby wiedzieć, co mam robić, a szybko przechodzę do 3D. I to jest ten pierwszy motocykl w ogóle do Cyberpunka. To jest pierwszy motocykl, który zrobiliśmy, więc był bardzo ważny, bo on też miał pokazać kierunek pewnego stylu. Bo u nas w Cyberpunku są style jak neokitsch, neomilitaryzm i tam jeszcze dwa inne. Więc ten motocykl miał wyznaczyć styl danego neokitchu w tym przypadku, więc pewne rzeczy miały być wspólne, jakby działać podobnie jak w motocyklu, ale sam motocykl musiał mieć twist, nie tylko wizualny, ale też technologiczny. Więc postanowiliśmy, że przednie koła będą działać troszkę na innej zasadzie niż w normalnym motocyklu. Tutaj mamy dwa koła, które działają w tym samym czasie, ale zupełnie inaczej. Sam motocykl miał być większym pojazdem niż regularny motocykl, czy chopper, czy innego rodzaju motocykl. Jak możecie zobaczyć kilka takich jakby podejść. Niestety, bo to zawsze mówię, produkcja weryfikuje pewne sprawy, ale to zaraz wam jeszcze powiem. Zanim w ogóle przeszliśmy do finalnego modelu motocykla, wykonujesz kilkanaście innych modeli dla tego jednego właściwego. Także zobaczcie, ile motocykli zrobiłem, zanim doszliśmy do tego, który jest właściwy. To jest mniej więcej, nie wiem, z 7-8 miesięcy pracy, ciągłego projektowania. To nie są złe pomysły, ale na te pomysły w grze na przykład już nie było miejsca, ponieważ zasoby obliczeniowe czy jakieś inne takie rzeczy, czasami potrzebowaliśmy pojazdu, który musi wystąpić w pewnym questie, tak? I musi być na niego miejsce i wtedy rezygnujemy z innych ciekawych pojazdów. Także zobaczcie, testowaliśmy od chopperów różnego rodzaju, tak? Po jakieś tam street fighty czy jakieś crossy, tak? I to jest motocykl Jajba, który to jest jakby mój model finalny, preprodukcyjny, który jest jakby coś pomiędzy low poly, high poly, czy taki medium poly, który został zaakceptowany przez art dyrektorów, przez leadów. Podoba nam się, będzie dosyć ikoniczny. Pewien aspekt techniczny, wizualny się zachował na przednim i tylnym kole. Natomiast te przednie koła musieliśmy usunąć dlatego, bo znowu pewne jakby aspekty zasobów w grze obliczeniowych. Jeśli tworzymy zawieszenie, które jest bardzo kompleksowe, to robimy coś, co musimy zastosować później w innych jeszcze na przykład motocyklach.
tak? I to będzie generować bardzo duże koszta dla zasobów. Więc rezygnujemy z bardzo skomplikowanego zawieszania na poczet bardziej kwestii wizualnej, ale żeby na przykład nie anulować innego samochodu, bo tak to działa. Jeśli tutaj na przykład dajesz na jedną sekcję nowe zasoby, to gdzieś musisz zabrać, tak? Bo jest to zawsze limit tych zasobów. Więc tak możecie zobaczyć, jest to jajba, zmieniła się trochę, jest bardziej ostra. Tak, i tutaj jeszcze jest taki mała ciekawostka. Sam motocykl jest dosyć duży, natomiast później do gry i później jeszcze zrobiliśmy fizyczny model, który wam pokażę. Te dwa motocykle zostały zmniejszone o 10%, bo ktoś popełnił błąd. Więc generalnie to jest taki motocykl, na którym siedzisz bardzo tak, a w grze siedzisz jak kura. W ten sposób. Więc zresztą sami zobaczycie. Generalnie gracze chyba tego nie zauważyli, ale ja wiem, że on jest za mały. On powinien być dużo, dużo większy. Ktoś po prostu źle obliczył jednostki centymetrów, no i stało się, tak? Później tego nie sprawdziliśmy, no i wyszło jak wyszło. Także możecie zobaczyć. Pierwszy slajd to jest taki low poly, medium poly, production i to jest jak finalny model samochodu. Z tym, że ten finalny model motocykla, ja go nie wykonywałem. To jest już część, w CD Projekt jest działa to na takiej zasadzie, że ja tworzę modele do stadium medium poly, przekazuję to potem do zespołu pojazdowego. I to są modelarze, którzy zaczynają ten sam pojazd od początku, dodając animacje, dodając odpowiednie powierzchnie, zamykając cały pojazd tak, żeby nie było prześwitów, system zderzeń, wszystkie takie rzeczy, oni się tym zajmują. Więc ten model już był robiony przez osobę z takiego zespołu, nie przeze mnie. Tak w przypadku Megane ja robiłem jeszcze ten etap, tutaj już nie. Tu możecie zobaczyć motocykle, ten motocykl w grze. Nie wiem, czy ktoś z was był w CD Projekt w Warszawie. Tam jest taka duża statuetka w głównym holu tego motocykla wraz z kierowcą. To jest ten motocykl w skali 1:1 i on jest właśnie troszkę za mały. To jest motocykl, który pojawił się na prezentacji w Tokio, na premierze w Tokio i stoi fizyczny model, jeden taki one-off w Warszawie. Swoją drogą mamy jeszcze też model Porsche 911 G-model, który zrobiliśmy wraz z firmą Porsche, które stoi w muzeum w Ingolstadt. Także one czasami do Warszawy przyjeżdżało, te Porsche. To też jest one-off. I tu możesz zobaczyć, tu jakiś gość postanowił sobie zrobić zdjęcie z moim motocyklem. No i ja tak też na tym motocyklu. Oczywiście każdy rozpoznaje, Keanu Reeves był na premierze w Tokio. Też na motocyklu jest z jednej strony jego podpis, także możecie zobaczyć, jak wygląda. Jak widzicie, trochę tak dziwnie wygląda ten motocykl. Znaczy, ogólnie, no tak, dziwnie. No to tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Szybko chciałem to przerobić. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. I my bardzo dziękujemy. Rozumiem, że jeszcze może być czas na pytania, tak? Odpowiesz na tak, pytania? tak. Super. W takim razie, jeżeli chcecie skorzystać z okazji, żeby zadać pytanie na forum publicznym, śmiało, ręka do góry, przekazuję mikrofon i pytajcie. Jakby co, będę do późna tutaj, więc jak będę się gdzieś kręcił, podchodźcie, pytajcie, nie ma problemu, dobra? Tak jest, indywidualne rozmowy też są możliwe, ale teraz jeszcze gratka, żeby spytać o coś w trakcie prelekcji na East Creative. Jeżeli nie będziecie chcieli, to będziemy powoli kończyli, ale zachęcam. To jeszcze dam jedną szansę i przypomnę, że spotykamy się jeszcze o 20:00. Wtedy właśnie gala East Creative, w trakcie gali także koncert projektu Rysy. Będziemy mówili o wizjach, jak się będzie zmieniało East Creative, a teraz już daję ostatnią szansę, żeby zadać pytanie. Czy ktoś ma ochotę? Nie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Wspaniała prezentacja. Bardzo Ci dziękujemy, bo to było wiele starań, wiele lat starań, aby właśnie do tej prezentacji tutaj na East Creative, na konferencji doszło. No dobrze.